Cześć kochani, witam Was po świątecznej, zimowej, feriowej, długiej przerwie. Pierwszy dzień wiosny. Wracamy do serii o hardtailach. Piotrek Szwedowski. W dzisiejszym odcinku niezwykle ważny rower, niezwykle ważnej firmy. Przedstawię Wam NS Eccentric Light. Sponsorem odcinka jest Subaru Polska. Firma NS Bikes jest w mojej ocenie najważniejszą polską firmą z segmentu właśnie kiedyś dirtówki, streetówki, teraz to się diametralnie zmieniło, bo mają w ofercie wszystko. Natomiast ta firma wiele lat temu, czyli to była końcówka lat 90., początek lat 2000, była pewnego rodzaju manifestem i z ogromną przyjemnością mogę Wam przedstawić tą historię, ponieważ byłem jej częścią. Siedzę w tym tak długo, że jakby od początku uczestniczyłem w tych wydarzeniach. Firmę NS Bikes, kiedyś to się nazywało NSX, czyli NS Extreme, North Shore Extreme, potem to zostało zmienione na NS Bikes, założył Szymon Kobyliński. Na pewno ludzie w moim wieku kojarzą bardzo dobrze tą postać z zespołem Blenders. Ciągnik, owca, włos, to włos na szyi naszego. To nadawało całemu temu przedsięwzięciu takiego specyficznego charakteru i to był manifest w tamtych czasach. Cała akcja ich No Lycra Zone. Szymona poznałem pod koniec lat 90., albo to było jakieś 97, 99, na Mistrzostwach Polski w zjeździe, to było w Szczyrku. Zostałem wtedy zdyskwalifikowany za bardzo niesportowe zachowanie wobec sędziego i zawieszony na parę lat. Natomiast pamiętam sytuację, jak wjeżdżałem wyciągiem, miałem wtedy hardtaila na jakichś cantileverach, jakiś straszny rower na RST-ku i widzę, typek leci na intensie, z przodu podwójna, z przodu miał, to nie była, to był upside down, to była UPSA, to był Rize, w ogóle to był kosmos, ten rower to był w kolorze Kawasaki Green Intense M1. Szymon miał taki blond w dready wtedy i leciał taką ściankę, jak zobaczyłem to było w ogóle, co ja tu robię z tym hardtailem. Paradoksalnie ile? 30-28 lat później robię filmik o hardtailu NS-a. Słuchajcie, i współpracowywałem z Szymonem Kobylińskim jeszcze przed tym, jak był NS, czyli oni mieli z małżonką, z Anią, serdecznie pozdrawiam, firmę 7 Anna Dystrybucja i mieli dystrybucję wtedy chyba DMR-a, jakichś takich firm, ale nie mieli jeszcze NS-a. I pamiętam, jak zadzwonili do mnie, mówi, zadzwonił do mnie Szymon, mówi, będziesz w Trójmieście, bo tam latałem z Bartkiem Brendlerem, pozdrawiam serdecznie chłopy, piękne trailsy na BMX-ie i mówi, wbijaj, coś Ci pokażę. I pamiętam, przyjechałem wtedy do nich, do tego pięknego domu, gdzie mieli wszystko w szafie. Tak naprawdę firma była tak mała, że to była szafa. I Szymon mi pokazał wtedy, co myślisz, Szwedu, o tym? I pokazał mi prototyp Street Legala. Zdjęcie teraz wjeżdża. I powiem Wam, że to było wydarzenie. To było wydarzenie, bo to były czasy, teraz sobie rozmawiamy fajnie, enduro, bike parki. To były czasy, kiedy hardtail był powiązany albo z takimi wariatami jak ja, ale generalnie to było cross country i lycry. I nagle widzisz rower ze stali, który ma pegi z tyłu, który ma geometrię rodem z BMX-a i w ogóle to jest... Szymek się pyta, co myślisz? Ja w ogóle dla mnie to był kosmos. Fakt, że ja byłem tak mocno już wtedy w BMX-ie, że ten cały trend MTB, freestyle, freeride, dirt dla mnie był troszeczkę niezrozumiały, no ale byłem totalnie podjarany i to potem ruszyło niesamowicie. No mówię Wam, to niesamowite w tym było to, że ta firma połączyła pewne strefy ludzi. Każdy z nas był w pewien sposób odszczepieńcem i Szymon dobrze sobie dobrał to towarzystwo, ponieważ to był, mówię Wam, to był manifest, to byli młodzi ludzie, którzy bardzo
w swój sposób patrzyli na świat i ta firma na tym powstała. Do tego jeszcze zespół Blenders, wtedy no to byli polscy Red Hoci. Byli bardzo popularni. To niesamowity klimat się stworzył dookoła tej marki i tutaj trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Festiwal MTB rowerowy Szklarska Poręba i to było zjawisko kulturowe. Uczestniczyłem od 95-6 roku w tym. I jak NS zaczął się pojawiać z dziewczynami, które były ubrane w te lateksowe stroje, zaraz wiadą zdjęcia, dzięki tutaj uprzejmości kolegi, z którym jeździłem wczoraj. No to było zjawisko, to chłopaczki sobie robili zdjęcia z tymi dziewczynami, że tak powiem. No to było duże przeżycie, ja już byłem wtedy starszy, ja już strefę damsko-męską miałem mocno rozwiniętą, natomiast no, dla wielu chłopaczków to było przeżycie i uczestnictwo w tych festiwalach. Potem patrzcie, no NS teraz wspiera Srebrną Górę, Czarną Górę, wspierali Martina Soderstroma, bracia Godziek, pozdroszymy, jak jeździli w tej marce. Te wszystkie działania, tak zwane stay true, te wszystkie kroki powodują, że jest to brand, to jest marka rowerowa, a nie firma, która zajmuje się produkcją i sprzedażą rowerów. Dlatego cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. O, właśnie teraz wiedzie zdjęcie z 2005 roku, sesja zdjęciowa na warszawskim Solcu. Zwróćcie uwagę na opony i koła. No taka była wtedy moda, tak się dirtówki budowało na takich kółkach śmiesznych. Także cieszę się, że mogłem mieć w tym swój jakiś tam udział, uczestniczyć w tym manifestie, bo to jest manifest, to jest coś pięknego. A dzisiaj pokażę Wam Excentrica Lite, wersja 1, czyli Alusek. To jest rower za 4999 zł, który ze wszystkich rowerów, jakie do tej pory Wam pokazywałem, zaskoczył mnie najbardziej. Oczywiście In Plus. Z czego wynika ogromne zaskoczenie? Moje zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten rower. Jest to kategoria XC Trail, ale z tą kategorią to trzeba oczywiście bardzo ostrożnie, no bo to nie jest rower cross country stricte wyczynowy. 120 skoków z przodu, bardzo krótki chainstay, aluminiowa rama i pierwsze wrażenie, jak w ogóle wyciągnąłem ten rower z pudełka i usiadłem, zrobiłem 2 korby, to jest niesamowita jezdność tego roweru. To jest w ogóle, w mojej serii nie było jeszcze roweru, który tak lekko jedzie. I to jest wręcz w ogóle niesamowite. Wiadomo, że wpływ na to mają bardzo jezdne oponki. Ja je napompowałem 2,5 bara na pierwszą jazdę. To są Maxxisy Recony 2.9 na 2.4 WT Exo Protection TR Tubeless Ready w takiej oto specyfikacji. I powiem Wam, że ten rower używałem do filmu dla miasta Świdnica, w którym pokazuję ich nowy obiekt rowerowy. I pamiętam, miałem taki moment, że skończyliśmy zdjęcia, a za godzinę miałem jeszcze zrobić onboardy, jak będzie inne światło. I usiadłem sobie na ten rower i po prostu pojechałem przed siebie. I jezdność tego roweru i łatwość jazdy na tym rowerze przypomniała mi, co jest zajebiste w hardtailach. Po prostu siadasz i jedziesz, zobaczyć, co jest tam. Wypiłem sobie kawkę, pojechałem zobaczyć tam. Zobaczyłem, co jest za tym zakrętem i w ogóle tak jak dzieciak w ogóle, który dostaje rower i jedzie zobaczyć, co jest na końcu swojego bloku, jak jesteś z bloków. Tak jak ja. Kochani, lecimy na super nową miejscówkę, fajna opcja. Lecimy do Świdnicy na Dolnośląski Rowerowy Park Umiejętności. Bardzo fajna inwestycja, naprawdę dla wszystkich. Można sobie polatać, potrenować. I to jest idealne miejsce dla Excentrica, dla hardtaila, także widzimy się zaraz w Świdnicy.
i jezdność tego roweru połączona z ogromną wygodą, bo są rowery bardzo jezdne, które są strasznie niewygodne, a ten rower jest wyjątkowo wygodny i bardzo jezdny. Także to jakby przeznaczenie jego jest takie, nie musisz wcale jeździć MTB w górach ani po takich trasach, żeby mieć taki rower z powodzeniem, żeby on Ci dobrze służył. Natomiast ogromne moje zdziwienie było, jak poszedłem na Radunie i przeatakowałem dwie takie najbardziej strome ścieżki, które naprawdę są, no to jest łomot, tam jest stromo, jest łomot, bardzo łatwo o jakiś błąd i upadek. I zastanawiam się, jak to było możliwe, że rower, który jest XC Trail, ma 120 skoków z przodu i oponki, które są ultra jezdne, one są szybkie, ale no nie są za przyczepne, tak dobrze sobie radził. To widzieliście na wstępie i jeszcze teraz jakieś 2-3 ujęcia wyjadą z tras, gdzie niektórzy rycerze enduro schodzą. Zajmiemy się teraz geometrią, przejdźmy do geometrii. Słuchajcie, to jest MK. Na dzień dobry Wam mówię, że to jest MK. Ja mam 1,82 m i to MK jest dla mnie optymalna. Słuchajcie, Reach 435. No po prostu ani mało, ani dużo. Tyle, ile w standardzie powinny mieć takie ramy. Żadne przegięcie. W ogóle chyba kluczem tego roweru jest to, kluczem do tego, że on tak dobrze jeździ, jest to, że nie jest przegięty. Tylko wszystko jest w sumie tak po środku. Słuchajcie, front center to jest bardzo ważny parametr w hardtailu, 743, to jest niedużo. Niedużo dlatego, że niski jest widelec, 120 skoku ma, kąt główki jest 66,5, czyli kąt główki jest dosyć stromy i widelec jest dosyć niski. Przez to ten odcinek jest krótki. Już Wam mówię, o co chodzi. W zjeżdżaniu, jak lecisz szybko i musisz dohamować do jakiegoś zakrętu, czy na luźnych rzeczach i walczysz, ten parametr jest ważny. Jak jest długi i jest wyprzedzenie widelca długie, na przykład masz kąt 63, 62, 64, no to wtedy dużo więcej hamowania masz zapewnionego przednim hamulcem, bo możesz dużo więcej masy mieć na przodzie. No tutaj nie masz tego zapewnionego, ponieważ dużo mniej masy możesz dać naprzód, bo stracisz przyczepność. Natomiast krótszy ten odcinek front center, niższy przód i stromszy kąt główki powodują, że rower jest perfekcyjny w bandach, gdzie trzeba pompować zakręty i fajnie możesz go wyczuć pompując stromsze wybicia, bardziej płaskie wybicia, bardziej kontrolujesz wybicie i mało tego, nie ciągnie cię na dzioba, bo nie masz tyle masy z przodu. I teraz powiem Wam, że ten rower to jest księciunio paradoksalnie ciasnych band. Na żadnym z hardtaili, które Wam pokazywałem, nie brało mi się tak dobrze zakrętów profilowanych, czyli band, jak na tym. Chodzi mi może nie o takie bandy długie jak te, tylko o takie bandy, gdzie się wbijasz i pompujesz z biodra. I co jest w ogóle petardą w tym rowerze, bardzo, bardzo, bardzo krótki chainstay. To jest 420, koło 29 oczywiście. I teraz patrzcie, króciutki chainstay, bottom bracket jest minus 55 i to jest bardzo ważny parametr. W takich ścieżkowcach bardziej enduro jest to 60, w takich bardziej skocznych jest 50, 45, 55. Im wyżej bottom bracket jest względem tej linii, bo to chodzi o położenie osi supportu względem tej linii, czyli masz minus 55 od tej linii, czyli jest poniżej o 55 mm tej linii. Im on jest niżej, tym się fajniej zjeżdża i bierze szybko zakręty, tym gorzej się skacze, wchodzi na mańka, masz gorszego popa i bany hopa. Tu 55 to jest takie optymalne rozwiązanie, chociaż ten rower wcale nie jest jakiś popowaty i super podskoczny. Natomiast to jest niemożliwe. Na dzień dobry pojechałem sobie na nową ścieżkę, na przykład Kanada na Raduni, czy na moje pokitrane takie ścianki i od strzała pełnym piecem na kontroli, jak na taki rower, na takich oponkach, to poleciałem w ogóle w szoku. To widzieliście na filmiku. I tego samego dnia, teraz wiadomo ujęcia, poleciałem na swoje hopeczki dirtowe, takie, no trudno mówić dirtowe, są mini trailsy, zimowa linia na BMX-a, bardzo krótkie, bardzo ciasne, bardzo takie, no, na BMX-a hopy. Od strzała w ogóle na tym rowerze, pych, cała linia na luzie. Nie wiem, jak to jest zrobione, znaczy wiem, ale są rowery, które na papierze wyglądają identycznie i nie działają, a ten rower działa. Rower w pudełku przychodzi
z mostkiem, który jest przykręcony odwrotnie. Znaczy ja go sobie odkręciłem teraz odwrotnie, bo ja nie znoszę ujemnych zniosów. To jest minus 10. Ja sobie go przekręciłem do góry, dałem podkładkę jedną stąd tutaj i teraz mam plus 10, więc jest troszeczkę bardziej zrobiony grawitacyjnie niż cross country. Mostek ma 50 mm i słuchajcie, kierownica, ona jest 760 i ma chyba wzniosu tylko 15 mm. Natomiast jest klasyczny, zobaczcie, wznios zrobiony jak w kierownicach cross country, czyli nie masz tak jak tutaj w zjazdowych kierownicach, tylko on idzie w ten sposób. To powoduje, że masz w ten sposób dłonie, nie w ten sposób i to jest ultra wygodne. Ten rower w ogóle na wielogodzinne jeżdżenie po singlach, czy tak normalnie po ścieżkach rowerowych, czy w mieście, czy w ogóle po szutrze, po asfalcie jest ultra wygodny. W ogóle posiadanie gravela, no dobra, nie mam dużej brody, jak miał wielką brodę, pewnie gravel byłby mi bardziej pasował, natomiast ten rower leczy z gravela. Ten rower ma kilka niuansów. Stay true, klasyczne gumeczki, żeby piasty były czyste. No to są takie tematy stricte powiązane z NS-em. Słuchajcie, idziemy dalej. Z przodu bardzo ważne jest to, że ośka jest sztywna i to bardzo dużo daje. Dlatego ten rower może tak dobrze skręca i można pompować bandy. Koła są bardzo sztywne, natomiast no wiadomo, masę mają swoją, ale są bardzo solidne. Dwie takie rzeczy, które są na dzień dobry wadami tego roweru, chociaż pamiętajmy, że to jest rower za 4900 zł, to jest brak droperki, no ale to można się wyleczyć szybciutko, kupić sobie jakąś prostą, tanią droperkę, tu macie dziurę, przejście, poprowadzić przewód. I druga wada, którą na początku myślałem, że jest wadą, a potem jak zacząłem dużo jeździć na tym rowerze, trudno to nazwać wadą, no ale no, nie jest to zaleta. Klasyczny szybko zapinacz, klasyczna oś tyłu. Wiadomo, sztywniejsze rozwiązanie by było lepsze, chociaż to nie jest złe, to działa, a ludzie, którzy jeżdżą turystycznie, bardziej wycieczkowo, z pewnością będą z takiego rozwiązania zadowoleni, no bo w razie co, jak złapią gumę, nie potrzebują klucza, żeby wymienić z tyłu dętkę, jeżeli jeżdżą na dętce. Słuchajcie, lecimy dalej. 12 biegów, właściwy z tyłu deorka, Sunrace oczywiście, z przodu oczywiście jedna zębatka, ładnie wykonana aluminiowa rama, fajnie zaprojektowana i ten rower generalnie wygląda dużo lepiej w rzeczywistości niż na internetach. To jak w ogóle pierwsze, na co zwróciłem uwagę, oprócz tego jaki jezdny i wygodny jest ten rower, to jest to, że on jest dużo ładniejszy w rzeczywistości, ma bardzo fajny lakier, niż jak go oglądacie na internetach. Amortyzator RockShox Judy Silver Solo R 120 skoku, tak jak na początku powiedziałem. No co, no w z takim segmencie amortyzatory no działa, tak? Ugina się. Co jest fajne, napompowałem go na maksymalną możliwą wartość i dalej działa tłumienie. To jest idealne na tego typu trasy, na pump tracki, na hopeczki. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, przejdźmy teraz do zastosowania i przeznaczenia tego roweru. Dla kogo jest ten rower? I myślę, że z powodzeniem ten rower może używać mieszkaniec Mazowsza, jak i mieszkaniec takich terenów, jak ja tutaj mam, Dolny Śląsk, ponieważ wszędzie nim podjedziesz, ale on jest super na wycieczki długie. W moim takim przekonaniu jest to księciunio single tracków. Dlaczego? Ponieważ bardzo wygodnie się na nim jeździ, bardzo wygodnie się na nim podjeżdża, a jadąc z góry ładujesz wszystkie hopy, wbijasz się łatwo na mańka, świetnie skręca, więc jak ktoś lubi jeździć po singlach, tak jak Glasenzis, czy no masę tych singli mamy, no to jest optymalne rozwiązanie. Oprócz jezdności, no tak jak widzieliście na filmie, jestem w stanie na tym rowerze, no nie ja, no każdy, kto jeździ w miarę, zjeżdżać naprawdę trudne rzeczy i latać hopy, gdzie nie do pomyślenia to jest. To jest teraz, na samym początku filmiku było ujęcie, jak latałem hopeczki Maćka Bojdy, pod Szczelinem to jest. To nie wiem, to te stoliki mają tak 10-11 metrów, tam lecisz z 5 dyszek. I w ogóle na rowerze 120 skoku, który jest XC Trail,
puknąłem to sobie od tak, z takim feelingiem, z takim flow, byłem po prostu w szoku. Za każdym razem, jak na tym rowerze uderzałem hopy, czy jakieś zjazdy trudne, moje zaskoczenie, po prostu kosmos, ja nie wiem jak. Tak samo jak wczoraj pojechałem do Strzegomia, na śliczne hopeczki, na DRP-u Strzegom. Nie no, po prostu poziom flow, wyczucia, przedni manual, tylny manual, no to przyjemność. Nie wiem, może ja jestem tak już rozjeżdżony i mam BMX-owego jakiegoś skilla, natomiast na tym rowerze mi wszystko bardzo fajnie wychodziło. Idąc dalej, dla kogo ten rower? No, jeżeli ktoś patrzy bardziej górsko-grawitacyjnie, to rozważam opcję Eccentric, która się nazywa Alu. Tam macie już 140 skoku, tam macie droperkę. Jeżeli ktoś ma zacięcie bardziej takie kilometrowo, single trailowe, albo potrzebuje po prostu prostego MTB do wszystkiego, nawet do jeżdżenia do pracy, a w weekend na singla, to jest idealne rozwiązanie. To jest w ogóle perfekcyjne rozwiązanie. Ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Dla mnie ta jego jezdność i specyficzna geometria, czyli niski, stromy przód, stromy to jest przesada, ale nie pionowy przód, króciutki tył, no to jest dla mnie księciunio latania hopek, pompowania band, to jest w ogóle mistrzostwo świata, a potem daję sobie siodło do góry i mogę sobie cały dzień jeździć po Radoniu. Także niezwykła uniwersalność tej konstrukcji, no to jest chyba największy plus. To była dla mnie przyjemność pokazać Wam rower polskiej marki, która ma ogromny wpływ na rozwój naszego sportu. Nie lubię słowa sportu, bo sport to jest bieganie na 100 metrów, na naszego lifestyle'u, bo MTB to jest dużo więcej niż dyscyplina sportowa. Chociaż no, każdy patrzy jak patrzy, ja patrzę na to dużo głębiej. I kochani, musimy uważać, bo idzie dzik, ale nie powinien nas przyatakować. No dziki tutaj na Janosiku to jest... Poszedł dzik, ale no, poszedł w drugą stronę, także chyba jest wszystko ok. Słuchajcie, to co się działo po moim ostatnim odcinku z waszą reakcją, wysyłaliście mi w ogóle na privy, na maile swoje rowery, umawialiśmy się na jazdy, no to jest... Dziękuję Wam, cieszę się, że tworzę tą serię specjalnie dla Was. Cieszę się, że firmy w ogóle się też kontaktują, żeby pokazywać rowery i to jest strasznie fajne. Brakowało tego. Teraz wszystko enduro to rycerstwo enduro, a hardtaile to jest naprawdę coś pięknego. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Piszcie, co mogę dla Was lepiej robić, czego chcecie zobaczyć więcej. I powiem Wam, że robienie tych filmów dla Was daje mi radochę i strasznie się spełniam. To jest w ogóle mega zajawa. Tak jak wczoraj, pojechałem sobie polatać, podszedł ziomek, pozdrawiam serdecznie, oglądam Twoje filmy, fajne, podeślę Ci zdjęcia z NS-a właśnie ze starych wydarzeń. I ten czynnik ludzki, ta zajawa, społeczność, to jest coś pięknego. Trzymajcie się, do zobaczenia.